Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach, niezmiernie. Znowu sobie dzisiaj wracamy do tematyki wzmacniaczy, które są wzmacniaczami dla początkujących, takie, które kosztują powiedzmy do 1000 zł mniej więcej i które po prostu będą dobrą opcją, ażeby rozpocząć przygodę z gitarą elektryczną, czyli nie popsują nam po prostu uszu. Oczywiście teraz tak, porównywanie takich wzmacniaczy do, nie wiem, Mesa Boogie Mark V, Labogi, Pivea 6505 i czegokolwiek innego konkretnego, do lampy i tak dalej, nie ma żadnego sensu, no bo te wzmacniacze, jak bardzo by chciały symulować różnego rodzaju brzmienia, no to nie jest jeszcze tak, że symulują te brzmienia idealnie, więc w całej tej zonie tych wzmacniaczy szukamy po prostu dobrych rozwiązań, które są, nazwijmy je, przyzwoite. I od wielu lat na rynku firma Pivi, która zresztą jest, no, jej ideą samej tej firmy jest robienie właśnie dobrej jakości rzeczy w małej cenie. Amerykańska firma założona przez pana Hartleya, Pivi, właśnie dawno temu. Poza produkcją konkretnych rzeczy w postaci 6505, Triple Xa, ma na przykład w swojej ofercie rewelacyjny wzmacniacz Valve King VK100, on się nazywa, i ma również takie opcje jak właśnie Pivi Viper. Viper X to jest Viper X1, jest 20W mały wzmacniacz z małym głośniczkiem, chyba 8 cali to jest głośniczek tutaj jest, ale ta obudowa jest na tyle duża, że nie jest to ściśnięte i wzmacniacz no ma tego basu i mówię, no nie gra jak takie kartonowe pudełko. Na ile oczywiście takie małe kombo może nie grać jak kartonowe pudełko. I moim zdaniem jest to no, w pierwszej trójce takich wzmacniaczy w tym momencie do wyboru i taki Pivi, jeżeli szukacie wzmacniacza na początek drogi, będzie dla Was no, wyborem koniecznym do samego przetestowania i mam nadzieję, że ten test pomoże również Wam w wyborze, bo pokaże w nim po prostu wszystko, co się w tym wzmacniaczu dzieje, jak się go obsługuje, jakie on ma brzmienia. Oczywiście wszystkich tych brzmień nie pokażę, bo jest ich tutaj od groma i ciut. Tutaj mamy symulację wielu wzmacniaczy, każda z 3 opcjami, więc wbijajcie do najbliższych Waszych sklepów muzycznych i po prostu, jeżeli mają taki wzmacniacz, to samemu go ograjcie. Myślę, że tak powiedziałem, no myślę, że warto. Wzmacniacz jest w miarę idiotoodporny, czyli jego obsługa jest na tyle prosta, że ja nie czytałem instrukcji. No wiecie, no ja się trochę na tym znam, tak? Nie jestem oczywiście żadną wyrocznią, ale tam trochę się na tym znam, na takich, nie czytam instrukcji. Natomiast w tym filmie dowiecie się, jak go używać. Jest to dosyć intuicyjne, dosyć proste i wzmacniacz jest całkiem ciekawie rozwiązany. Posłuchajcie, oczywiście pierwsze nagrania to brzmienia ultra przesterowane. Zanim jeszcze przejdziemy do tych dalszych próbek, chciałem Wam bardzo zwrócić uwagę na to, że jest to wzmacniacz uniwersalny, czyli wzmacniacz również do gitary basowej, jak i do gitary akustycznej. Wszystkie efekty, które są wbudowane w ten wzmacniacz, można do tych gitar wykorzystać i na samym końcu odcinka przez chwileczkę pokażę Wam jego możliwości.
Wzmacniacz jest bardzo lekki, więc to jest też jego plusem, że nie dźwigamy jakiegoś wielkiego tutaj ciężaru. Z tyłu, jak sobie go odwrócimy, no to widzimy, że tutaj jest taki bus reflex. Jak powiedziałem, ta obudowa jest taka, no powiedzmy, nazwijmy ją sobie zamkniętą, ale ten bus reflex tutaj no, pomaga w tym, że tego basu trochę tutaj ucieka, ale jednocześnie dodaje tego basu w brzmieniu, czyli to nie jest tak, że tam się dławi ten głośnik w środeczku. Głośniczek jest PV robiony do tego wzmacniacza. Właśnie jest to wzmacniacz 20W, więc jest to typowy wzmacniacz do domu. Nie spodziewajmy się tego, że zagramy na takim wzmacniaczu próbę, że zagramy na takim wzmacniaczu koncert. No koncert można, bo można go nagłośnić mikrofonem, ale no jest to przeznaczenie tego wzmacniacza, jest to dom. Po prostu. Wzmacniacz rzeczywiście można podłączyć pod USB, wzmacniacz można sterować przez to USB, wzmacniacz można nagrać przez to USB. Te wszystkie opcje Wam poza nagraniem, no nagrywać go nie będę przez USB, ale te wszystkie opcje sterowania też z tego odcinka się dzisiaj dowiecie, znajdziecie je tutaj. Na chwileczkę chciałem Wam pokazać takie brzmienie w drop C, takie troszeczkę niższe, a potem sobie przejdziemy na panel tego wzmacniacza. Co jeszcze powiem? Bardzo przydatną rzeczą do tego piecyka jest sterownik, który nazywa się Sanpera, PV Sanpera. Umożliwia on włączenie chociażby loopera i umożliwia on sterowanie tym wzmacniaczem i zapisanie jeszcze więcej presetów, jeszcze więcej banków itd., ale i tak to, co oferuje sam wzmacniacz z siebie na pierwsze 2 lata grania spokojnie wystarczy, a znam też takich, tutaj pozdrawiamy więcej kuli, którzy używają poprzedniej wersji Vipera w domu, są bardzo zadowoleni i Marcin, który jest dosyć wybredną osobą, jeżeli chodzi o brzmienie gitary elektrycznej, na przykład u mnie mu się nic nie podoba, jak brzmi, no generalnie lubi ten wzmacniacz i używa go, więc jak mówię, no dla mnie jest to taka pierwsza trójka, Vox Valvetronics, Viper i Katana to są takie 3 pierwsze wybory, które bym z czystą ręką polecił. Tam jest jeszcze kilka różnych innych tych wzmacniaczy, ale te 3 moim zdaniem są po prostu bardzo, bardzo dobrą opcją i trzeba taki wzmacniacz koniecznie sprawdzić. Posłuchajcie, drop C na EMG 81, ostro, mocno w dół. Folkpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę zostawioną pod odcinkiem. Bardzo namawiam do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Dzieją się tutaj rzeczy. Te rzeczy dzieją się w bardzo dużym stopniu dzięki patronom kanału, więc zapraszam do wspierania poprzez Patronite, poprzez guzik Wesprzyj, a w opisie odcinka pojawiła się również nowa forma jednorazowego wsparcia. Jeżeli macie ochotę zrobić to w ten sposób, sprawdźcie. Za każdą dyszkę bardzo serdecznie dziękuję. Każda ta dyszka idzie na to, ażeby ten kanał był coraz to ciekawszy i coraz to lepszy. Dziękuję również za komentarze, które piszecie. Od razu powiem, że YouTube ostatnio wariuje i troszeczkę potrafi sobie randomowo te komentarze usuwać, nie publikować. Ja je widzę, wy ich nie widzicie, nikt ich nie widzi, robi się dziwnie. Ja generalnie komentarzy nie usuwam. Blokuję, banuję tylko chamów, buraków i prostaków, ale to jest chyba normalne. Każda forma kulturalnie podanej rozmowy i kulturalnie podanej krytyki jest mile
widziana. Jeżeli chodzi jeszcze o patronów, w tym miesiącu oczywiście zaraz zaczną się wysyłki specjalnych fantów, ale jak zwykle jest również zabawa patronite'owa. W tym miesiącu do wygrania są 3 aktywacje wtyczki Amplitube 5. Bardzo gruba nagroda, a związana jest z tym, że są moje urodziny, więc na moje urodziny i nie urodziny kanału, tylko moje urodziny w tym miesiącu chciałbym dla Was również mieć taki prezent. Dziękuję oczywiście za wszystkie prezenty i różne inne formy wsparcia tego kanału. Bardzo namawiam do skorzystania ze zniżek, które Wam pozałatwiałem. Czytajcie opisy odcinków, tam się dzieją rzeczy. Można czasami nawet wyrwać i 20% zniżki na niektóre produkty. Zapraszam oczywiście wszystkich na mojego OLX-a. Jak wiecie, pozbywam się części z mojej kolekcji. Postanowiłem, że niektóre sprzęty powinny trafić w dobre ręce. Wbijajcie, sprawdzajcie, być może znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli już macie gitarę, macie z nią problem, chcecie ją naprawić, chcecie ją wyregulować, chcecie ją dopieścić, wbijajcie oczywiście do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi, dopieścimy, zrobimy, naprawimy, będziecie zadowoleni. Przenieśmy się zatem na panel, no nie można go nazwać przednim, panel górny tego wzmacniacza i zobaczmy sobie, jak to tak naprawdę się tym steruje i co w tym wzmacniaczu no, mamy. Jak powiedziałem wcześniej, jest to dosyć uniwersalny wzmacniacz, bo poza opcjami takimi, że oczywiście nagłośnimy sobie gitarę elektryczną, ten wzmacniacz również ma możliwość nagłośnienia gitary akustycznej i gitary basowej, więc jeżeli potrzebujemy również sobie pograć na przykład na basie, również wykorzystać pewnego rodzaju efekty, które są tutaj wbudowane do gry na gitarze akustycznej, no to mamy w pełni taką możliwość, co już troszeczkę daje mi do myślenia w kierunku takim, że pewnie jest tutaj szerokopasmowy głośnik, a wszelkiego rodzaju brzmienia gitarowe, czyli tej gitary elektrycznej, no tutaj są w jakimś sensie symulowane. Panel jest bardzo prosty tak naprawdę, w fajny sposób rozwiązany, bo rozwiązany jest bez cyferek, tylko rozwiązany jest po prostu diodami. Jak kręcimy sobie, kręcimy gałeczkami, to oczywiście się tak nie trzęsie, jak w sensie no nie mryga aż tak bardzo, jak teraz tutaj widzicie. To już są jakieś tam kwestie pewnie, może jak ustawię tutaj na 125, to przestanie mrygać. Nie przestało, robi się flicker, więc to nie ma żadnego sensu. Ale no to się świeci na stałe. W każdym razie no widać, jak sobie kręcimy gałeczkami. W momencie, kiedy jesteśmy w opcji w opcji numer 1, w opcji normalnej, to ten opis tutaj nam się zgadza, czyli jest tak, jak to zawsze w PV było, czyli jest pregain i postgain, gdzie postgain oczywiście jest volumem, a pregain to jest oczywiście gain, nasycenie preampu. No i klasyczna basy, środki i wysokie, jeżeli chodzi o korekcję. No i tym sobie tak naprawdę ustalamy, co nam się tutaj dzieje na wzmacniaczu, dokładnie tak jak na normalnym wzmacniaczu. Dodatkowo jest jeszcze Master Volume. Powiem Wam szczerze, że ja w tym teście nie grałem więcej niż na 2. Jest to wystarczająco głośno, żeby się wzmacniacz nie zatykał, a żeby było przyjemnie. Dźwięk się nagrał całkiem nieźle, więc myślę, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Teraz tak, tutaj mamy sekcję wyboru wzmacniaczy i tych wzmacniaczy jest no, od groma i ciut. Twin. Jak widać, każda z opcji to trzy wersje tego wzmacniacza. Twin, czyli po prostu no Fender Twin, czyściutkie brzmienie, ale mówię, no tutaj można się pobawić różnymi dodatkowymi jakby nasyceniami gainu i są tak jakby 3 kanały wbudowane w każdą z tych symulacji, mimo tego, że niektóre z tych oryginalnych symulacji, jak na przykład Twin, nie mają takiej opcji. Dalej mamy opcję 2 wzmacniaczy do gitary akustycznej i tutaj też są po 3 opcje w każdym tym brzmieniu. Dalej mamy 2 opcje, czyli Tracer Jota i PV do gitary basowej, no i już tutaj zaczynają nam się wzmacniacze jakby elektryczny. Twin, akustyczny, basowy i teraz jest tak, opcja brytyjska, czyli pewnie Marshall, Butcher, kurczę, to nie pamiętam czym jest, więc możecie napisać w komentarzach, sprawdźcie czym jest Butcher. I dalej przechodzimy sobie do symulacji wzmacniaczy PV,
czyli tych, które producent produkuje w wersji lampowej. Mamy Classic Fairy, bardzo klasyczny, jak sama nazwa wskazuje. Mamy Triple Exa, mamy dwa rodzaje 6505, czyli 6505 na 6L6 i 6505 na EL34 i również wzmacniacz Budda, który jest po prostu, ta firma też należy do koncernu Piveya. Tak jak mówię, każda z tych opcji ma trzy te zapisy. Wzmacniacz również posiada, ale posłuchajmy najpierw kolejnej próbki, troszeczkę spokojniejsze granie. No więc właśnie, jak widzimy, mamy tap tempo, czyli tym guziczkiem sobie ustalamy tap tempo. Tap tempo jest bardzo, bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o granie z delayem. W tym momencie większość delayów, nawet właśnie takich prostych, wbudowywanych we wzmacniacze, posiada takie coś jak tap
tempo. Jak wejść w parametry tego, co się tutaj dzieje, czyli w te parametry dolne, żeby bawić się tym delayem, tym reverbem i tymi efektami, które są wbudowane. Otóż wciskamy sobie ten przycisk, tutaj pojawia nam się Edit Mode i w tym momencie te gałeczki odpowiadają nam te dwie odpowiadają za wybrany efekt, do czego zaraz sobie wrócę, czyli za dwa parametry efektu. Ja w tym momencie nie mam wybranego żadnego efektu. Tutaj mamy gałeczki, które odpowiadają nam za delaya, czyli ta sekcja to jest delay. Tutaj ustawiamy ten czas tego delaya bardzo prosto, intuicyjnie i jeżeli już mamy wyczucie rytmu, no to nam to bardzo, bardzo pomoże. Tutaj jest oczywiście feedback, czyli długość tego, ile tego delaya jest. I tutaj jest głośność tego delaya, więc taki prosty delay, ale bardzo, bardzo skuteczny. Tutaj sobie ustawiamy reverb. No i generalnie jak sobie wyjdziemy z tej opcji, to nam zostaje i wtedy już możemy sobie dalej tutaj kręcić tymi gałeczkami. Natomiast teraz tak, bo jeszcze jest tutaj taka sekcja jak efekty różnego rodzaju. Tych efektów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Od groma i ciut. Niektóre są takie w ogóle mega przedziwne. Więc jeżeli jesteśmy w opcji tej edit, czyli tutaj nam się to święci, to te dwie gałki odpowiadają za parametry danego efektu. Więc jeżeli mamy chorus, tak, czyli tutaj jest tak, bypass, kompresor, chorus. Jeżeli mamy chorus, no to będzie, jedno będzie, czekajcie, widzicie, tutaj jest na zielono, tu jest na zielono, jedno będzie depth, drugie będzie rate i po prostu ustalamy sobie chorus. Dokładnie tak samo jest w przypadku, kiedy sobie wchodzimy w phaser. Dokładnie jest tak samo w przypadku, kiedy sobie wchodzimy w jakiegoś reversa, w oktawera i tak dalej. No po prostu tymi gałeczkami ustalamy te parametry. Posłuchajcie kolejnego brzmienia. Wszystkie rzeczy, które sobie w tym wzmacniaczu tutaj poustalamy, oczywiście możemy sobie zapisać w presetach. Tych presetów jest, szanowni państwo, tak, znaczy są cztery banki, z czego 2 banki są do gitary elektrycznej, więc do gitary elektrycznej mamy 8 tych banków. To sobie wszystko tutaj możemy zapisać, to się oznacza kolorkami: zielony, czerwony, pomarańczowy i taki bardziej żółty. 2 te banki są do gitar akustycznych i 2 te banki są do gitar basowych. I teraz ciekawe, czy w momencie, kiedy jesteśmy na gitarze akustycznej, to ja sobie mogę zapisać, widzicie, nie mogę. Czyli tutaj jest tylko i wyłącznie ten tryb akustyczny, czyli jesteśmy w tym trybie 2 tych brzmień. Jeżeli sobie przejdę na tryb basowy, mam tylko do wyboru z tych 2 wzmacniaczy basowych i z ich opcji i je sobie tutaj zapisujemy. Zapisujemy to, nie czytałem instrukcji, intuicyjnie jak cholera, zapisujemy to po prostu trzymając długo przycisk, przestanie mrygać, to znaczy, że się zapisało. Co jest ciekawe, oczywiście w opcji elektrycznej możemy wybierać wszystkie te rzeczy, więc jeżeli byśmy chcieli używać na przykład tego wzmacniacza tylko i wyłącznie w opcji basowej i zapisać sobie tutaj 16 naszych presetów tylko i wyłącznie do basu, to jest też taka możliwość, tak samo z gitarą
akustyczną. No, natomiast w przypadku gitary elektrycznej jest tylko 8. Słuchajcie, te 8 to jest wystarczająco, to jest cały świat do tego, żeby móc sobie na tym działać. Wyjście oczywiście słuchawkowe. No wiadomo, słuchajcie, granie na słuchawkach na gitarze elektrycznej przez długi czas to nie jest nic przyjemnego. Granie nawet na najlepszych symulatorach słuchawkowych to nie jest nic przyjemnego. Uszy się męczą, ale no rzeczywiście jest to opcja, którą można wykorzystać. Poza tym, że ten wzmacniacz może sobie grać bardzo, bardzo cichutko i można go wysterować tak, żeby ćwiczyć na nim naprawdę cichutko i nikomu nie przeszkadzać. Można go też troszeczkę tam 3-14 zdzić, nie? Ale no można też sobie to wykorzystać w ten sposób. Oczywiście jest wejście aux-in, czyli możemy sobie wpiąć w to różne nasze podkłady. W momencie, kiedy będziemy używali sampery, czyli takiego dodatkowego sterownika do tego wzmacniacza, mamy możliwość tutaj również bawienia się looperem. No bez mnożnego sterownika tak jakby nie jesteśmy w stanie tego wykorzystać, ale ten looper rzeczywiście tutaj jest. Posłuchajcie kolejnego brzmienia.
To wszystko również można sobie podłączyć do USB i generalnie dzięki temu USB to będzie też oczywiście jakimś tam prostym interfejsem, ale tak naprawdę, czyli będzie można wykorzystać to do nagrań po prostu przez USB. No ja wszystko nagrałem mikrofonami, ale też można zrobić to w ten sposób, że można edytować to z poziomu komputera i wtedy rzeczywiście jest jeszcze przyjemniej, jeszcze łatwiej. No to jest funkcja ostatnich wszystkich chyba wzmacniaczy, jakie istnieją, takich cyfrowych, że można je edytować z poziomu komputera. Przenieśmy się zatem na ekran. No więc tak wygląda nasz edytor, w ten sposób no bardzo prosty, jak widać się tutaj prezentuje. Generalnie jeżeli sobie oczywiście działamy, no to tutaj sobie przełączamy wszystko, tutaj wszystko się dzieje elegancko. Te przyciski, które tam odpowiadały za zmianę kanałów, tutaj również funkcjonują. Możemy sobie tutaj kręcić gałeczkami. Te gałeczki oczywiście zmieniają nam się na wzmacniaczu w tym samym momencie, więc wszystko, co się dzieje tutaj po podłączeniu do USB na wzmacniaczu też nam się wydarza, no ale widzimy, że mamy wersję oficjalnego 65.05, oficjalne 65.34, Triple X, Classic, Butcher, to chyba też jest któryś ze wzmacniaczy Piwi, mówię, nie pamiętam teraz, który to jest, Buddha, Twin, no wiadomo, że to nie będzie loga Fender. Będąc tutaj w tej opcji, oczywiście możemy sobie zapisać nasze brzmienie. Zapisujemy je sobie bądź to do, no tak, wpisujemy sobie tutaj bank, ciach, tutaj w ogóle jeszcze jest więcej tych banków, można je sobie później pewnie wybierać po prostu z komputera. Zapisujemy sobie bank A i teraz możemy też sobie load bank, write preset to amp. Wpisujemy sobie, wybieramy sobie, że to będzie bank A i na przykład brzmienie numer 1, ciach, wciskamy preset written, ten preset już jest w tym momencie wpisany w nasze urządzenie. Podejrzewam, że te więcej tych rzeczy niż tutaj, czyli wychodzi, te, które wychodzą poza te banki, które są w samym wzmacniaczu, podejrzewam, że jest to zrobione w ten sposób, że po prostu jak już mamy tą samperę, to w samą samperę można wpisać jeszcze więcej tych wzmacniaczy. Tutaj w ogóle mamy też ciekawą opcję, bo możemy sobie zagrać jakiś podkładzik, do którego można sobie po prostu pograć. No i też można zainstalować sobie ze stronki różnego rodzaju tam lekcje i tak dalej, no to już zostawiam Wam, sprawdźcie sobie, co Piwi oferuje. Będąc też tutaj na tym panelu, oczywiście możemy sobie zobaczyć, jakie efekty w tym wzmacniaczu mamy do wyboru, więc tych efektów jest całkiem sporo. No niektóre od razu się można domyślić, czym są, bo bardzo blisko są po prostu wyglądem tych efektów, które są prawdziwe, no ale jak widać jest ich całkiem dużo tutaj i no nie ma na co narzekać. Tube Screamerek też jest, więc wszystko co potrzebne do szczęścia. Teraz jesteśmy w opcji tego, proszę bardzo, jeszcze się British to nie jest Marshall, tylko British jest Vox, widzicie? Ja myślałem, że British to jest Marshall. Czym jest Butcher? Oczywiście, jak mówię, należy to do Was. No ale wszystkie tutaj rzeczy, które w tym wzmacniaczu są, możemy sobie posprawdzać. W opcji bypass mamy do wyboru tak jak tam, po prostu ze wszystkimi możliwościami, ale możemy też sobie to przełączyć na takie rzeczy, że tylko i wyłącznie są te dwa akustyczne, więc wygląda to dokładnie identycznie. Teraz jeszcze tak, bo w przypadku basu tutaj patrzcie, można sobie jeszcze troszeczkę kombinować, jeżeli chodzi o jakieś ustawienia string and body, których nie ma w opcji tego z pieca, więc tutaj są dodatkowe parametry body and string, którymi można sterować i też tutaj można sobie sterować poziomami tego delaya i to wszystko możemy sobie zapisać po prostu w
w naszym wzmacniaczu i na komputerze również tych presetów możemy sobie zapisać tam całkiem sporo. Sprawdźmy w tym momencie opcję, jak to gra na basie, bo do tego ten wzmacniacz również jest przeznaczony, więc jest na tyle uniwersalny, że można go wykorzystać do ćwiczenia na dwóch instrumentach naraz, również akustycznie też ma swoje presety, jak już widzieliście. Wszystko, co było do tej pory nagrane, było nagrane tak zwanym close-up micingiem przy pomocy dwóch mikrofonów SIP System i Austrian Audio, ale w tym momencie to, co wam nagram, to jest nagranie domowe, czyli no tutaj z tym zoomem Q8 N4K i sprawdzamy sobie, jak to właśnie zagrało na basówce. Tak jak mówiłem, poza basówką można również tutaj podłączyć gitarę akustyczną, ukręcić tą gitarę akustyczną całkiem przyjemnie. Ten głośnik jest szerokopasmowy, więc no, daje nam tą możliwość, że nie ścina nam barwy ani basu, ani właśnie gitary akustycznej. I co jest bardzo ważne i co tutaj należy podkreślić, do gitary akustycznej na małe klubowe koncerty to jest całkiem niezła opcja i te 20 W tutaj się też nie będzie nam zatykało i da nam troszeczkę więcej mocy. O ile wiecie, no granie metalu i ciężkich rzeczy na przesterach, no to tutaj ten wzmacniacz się nie przebije przez perkusję. O tyle jak ktoś sobie siedzi z gitarką akustyczną, ktoś gra na tym takim pudełeczku kahunie, ktoś tam sobie coś śpiewa, jest to kameralna imprezka, no to ten wzmacniacz spokojnie da radę, zarówno w basie, jak i w akustyku. Posłuchajcie przez chwileczkę tego akustyka.
Na sam koniec naszego dzisiejszego testu chciałem Was jeszcze zaprosić na króciutkie nagranie pokojowe, jeśli chodzi o gitarę. Było już basowe, było już akustyczne, więc jeszcze króciutkie nagranie pokojowe, jeżeli chodzi o gitarę. Reasumując nasz odcinek, mamy do czynienia z całkiem uniwersalnym, całkiem ciekawym wzmacniaczem, który ma dużo różnych opcji, jest wykorzystywalny do 3 instrumentów, nie kosztuje za dużo, nie jest zatykająco się głośny, jest wystarczająco głośny, ażeby wkurzać sąsiadów i generalnie sprawdzi się również w pewnych sytuacjach live'owych. Brzmi znośnie, przyzwoicie. W tych pieniądzach wszystkie wzmacniacze, jak powiedziałem na samym początku, raczej brzmią znośnie i przyzwoicie. I ten się mieści w tej kategorii, że po prostu spokojnie można go brać pod uwagę, jeżeli szukamy wzmacniacza na początek drogi. Da nam on wiele radości, da nam on wiele brzmień i spokojnie będziemy mogli ćwiczyć, rozwijać się, czego Wam życzę, bo gitara jest najważniejszą ze sztuk i granie na gitarze jest najważniejszą ze sztuk i mimo tego, że to nie są wyścigi, mimo tego, że z nikim się tutaj nie ścigamy i nie idziemy tutaj o, wiecie, o puchar, o złote kalesony, to życzę Wam jak najbardziej, jak najwięcej i jak najlepszego rozwoju. Możecie na samym końcu odcinka napisać, jeżeli dotarliście tutaj, życzę wszystkim sukcesów w grze na gitarze. Dziękuję bardzo i niech ta wiadomość pójdzie w świat i niech wszyscy fogowicze za rok będą grali jeszcze lepiej. Cześć, samochodowa końcówka dla Foga. Jesteśmy na zlocie Subaru na torze Modlin i parę interesujących aut startujących na trasie szosowej można tutaj zaobserwować, poznać, obejrzeć. Spróbuję przejść między nimi. Jest około 100 załóg. Modele nowe, średnio nowe, słabo nowe, z turbinami, bez turbin, z dowodami rejestracyjnymi, bez dowodów rejestracyjnych. Będziemy rywalizować zdrowo, bo nie będzie nagród. Proszę bardzo, Forester, Impreza, STI, tu następna, trochę starsza, Hokej. BRZ, Subaru z napędem na tył. Gietek, znowu nowe. Blowby. Tu jest ciekawy egzemplarz. To jest Type RA, rzadko spotykany. Ten jest piękny, bo mój. Znowu GT. Proszę bardzo, a tu stare Legacy. I znowu Blowby jest tej. To nie jest Blowby, przepraszam, to jest Bagaj. Tu jest Blowby. To się myli. Starość.